Witam was serdecznie. Omówimy sobie dzisiaj najnowszą aktualizację, na którą czekaliśmy 4 miesiące. Oczywiście ta aktualizacja jest dosyć kontrowersyjna, z tego względu, że sporo rzeczy z Black Zone'a zostało przeniesione na Red Zone'a, czy tam na Blue Zone'a, czy tam na Yellow Zone'a, aczkolwiek zaraz dowiecie się wszystkiego. Zacznijmy od tego, że cały Royal Continent został podzielony na 20 prowincji i każda z tych prowincji zawiera kilka map. Oczywiście wszystkie nazwy map zostały zmienione, chyba że SBI się z tego wycofa, w to wątpię. Każda z tych prowincji jest czymś na wzór obszaru wojennego. Ona zawiera w sobie kilka map, na każdej mapie jest outpost, ale na, że tak powiem, głównej mapie znajduje się terytorium, które... No właśnie, tutaj przechodzimy do tej kontrowersyjnej opcji. Te terytoria wyglądają praktycznie tak samo jak terytoria na Black Zone'ie. Różnią się tak naprawdę samym środkiem, ponieważ środek działa na tej zasadzie, że wiadomo, tam jest walka i tak dalej, tylko że jak przeciwnicy się przebiją i przejdą na sam środek, to nie ma maga, nie ma, że tak powiem, tej klasycznej wieżyczki, którą widzicie na Black Zone'ie, tylko jest coś na zasadzie pola, które po prostu przejmujesz i w ten sposób zabierasz terytorium, nie zabijając żadnego maga, żadnego specjalnego guarda, ani nic w tym rodzaju. Więc w sumie jak wygrasz walkę, to możesz sobie tam wejść i to przejąć na dobrą sprawę. Ale oczywiście, żeby zaatakować wrogą prowincję, musisz posiadać prowincję obok i dopiero wtedy możesz zadeklarować atak na tą drugą. No i jeśli przejmiesz tą prowincję, to następną automatycznie będziesz mógł zaatakować, czyli będziesz mógł zrobić taki ciąg po prostu ataków pomiędzy prowincjami. Ale dobra, jak wygląda sam atak na fortecę? Zanim on się generalnie zacznie, wszystkie osoby, które znajdują się na terytorium, zostaną z niego usunięte, chyba że zostaną przypisane do frakcji, która akurat tego terenu broni. Oczywiście wszystkie bramy do fortyfikacji są zamykane, a guardy się w niej respią. Jeśli chcesz wejść do środka, będziesz musiał rozwalić wszystkie bramy Siege Hammerami, a jeśli jesteś tą osobą, która broni tej fortyfikacji, będziesz mógł je naprawiać również Siege Hammerami. Czyli tak naprawdę system jest dokładnie taki sam jak na Black Zone, tylko teraz pojawia się na Royal Kontynencie. Z jedną zmianą, ponieważ mogą zrespić się weapon caches, czyli skrzynki z bronią, że tak powiem. Jeśli frakcja broniąca podniesie skrzynkę, defense progress rośnie, to jest taki pasek na samej górze, który prawdopodobnie osłabia mury / je wzmacnia. A jeśli drużyna atakująca ją podniesie, sytuacja jest dokładnie taka sama, tylko na odwrót, czyli ten pasek spada. A co najważniejsze, również ta skrzynka zwiększa twój buff do zadawanych obrażeń oraz do twojej defensywy. Pojawił się również supply system, czyli system, który jest skonstruowany na tej zasadzie, że powiedzmy, że liczy aktywność na prowincji, która akurat jest podczas wojny. I żeby ten pasek zapełnić, będziesz musiał robić outposty, będziesz musiał otwierać faction chesty, będziesz musiał również rajdować kampy, do których zaraz przyjdziemy. I w danym wcześniej wyznaczonym momencie te wszystkie punkty zostaną zliczone i wtedy padnie decyzja, czy możesz wystawić atak na terytorium, czy tego nie możesz zrobić. Jeśli oczywiście defenderzy będą mieli większą aktywność, koniec wojny, prowincja zostaje wycofana, owner zostaje taki sam, a gdy atakujący będą mieli więcej punktów, można przejść do ataku fortecy. Do gry zostaną również dodane frakcyjne skrzynki. I to jest akurat ciekawy temat, ponieważ skrzynki będą respiły się randomowo na mapie, z tego co przeczytałem. Oczywiście będą miały rarity od zielonego aż do złotej i prawdopodobnie działa to na tej zasadzie, że każdy ma swój drop. To znaczy, jeśli do niej podejdziesz, otworzysz, masz swój drop, twój kolega podejdzie, otworzy, ma również swój drop. Tylko tego nie jestem pewny, raczej to działa na tej zasadzie, ale nie do końca to opisali. Oczywiście, żeby otworzyć taką skrzynkę, musisz być oflagowany, ewentualnie poczekasz dany okres czasu już po tym, gdy ona się otworzy, żeby ją zlutować nie będąc oflagowanym. I na frakcji zostały również dodane frakcyjne kampy. Chciałbym wam wytłumaczyć całą zasadę działania i tak dalej, ale wystarczy, że wam powiem, że działają dokładnie tak jak na Black Zone. Realnie dosłownie nic się nie zmienia, to jest po prostu kamp z Black Zone'a i tyle. W sensie przychodzisz do niego, zbijasz wystarczającą ilość mobów, lutujesz skrzynkę, wychodzisz, on jest nieaktywny przez jakiś czas, respią się moby, znowu można go robić i tyle. Oczywiście możesz to robić solo, możesz to robić w grupie, są kampy do tego i tego. Ale jest naprawdę jedna ciekawa zmiana, ponieważ dodali coś takiego jak Faction Transports. I to nie są te transporty frakcyjne, które były wcześniej, tylko mówię tutaj o możliwości przeteleportowania się z miasta do prowincji / regionu, który akurat jest podczas wojny, ewentualnie obok tego regionu. Przez to nie musisz dojeżdżać dodatkowych 3-4 map, tylko po prostu ten obszar ci się skraca i szybciej idziesz się bić znowu. Tylko warto zaznaczyć, mówimy tutaj o teleportach do miejsc, które aktualnie nie są podczas wojny, ale dosłownie obok nich dzieje się walka. Te zmiany dostały również mounty frakcyjne i tieru 5 i tieru 8, także już wam tłumaczę. Piątkowy Moabird lub 8-kowy Terrorbird dostał buffa w postaci pasywy, która zwiększa twój movement speed o 100% na 1,5 sekundy w momencie, w którym otrzymasz obrażenia. Cooldown 20 sekund. I mam wrażenie, że piątkowe mounty będą teraz broken. Frakcyjny Baron również dostał buffa. Jeśli masz galop nabity przez 4 sekundy, twój movement speed zwiększy się o kolejne 15%. I z salamandrami generalnie poszaleli, ponieważ gdy zostaniesz zaatakowany, oczywiście co 45 sekund możesz to zrobić, ale gdy zostaniesz zaatakowany, stajesz się niewidzialny na 2 sekundy. Po prostu. I tyle. Niesamowite. Przyszła pora na niedźwiedzie i już wam tłumaczę, jak to działa. Jeśli zostaniesz zaatakowany 10 razy w jakimś tam okresie czasowym, stajesz się odpornym na jakiekolwiek stuny, ceceki, jakikolwiek crowd control. Na 4 sekundy. A co do dzika 8-kowego, jeśli zmontujesz, twój movement speed zwiększy się o 30% na 2 sekundy.
Myślę, że to najgorsza zmiana z tych wszystkich. W sensie najmniej użyteczna, może tak. Przyszła pora na wilka, czyli na w mojej opinii niesamowicie słaby skill, ponieważ jeśli dismontujesz w obrębie 15 metrów, rezisty tylko i wyłącznie mobów zostają zmniejszone o jeszcze nieznaną wartość. Co 30 sekund. Szkoda, bo jednak to będzie użyteczne tylko i wyłącznie na solo PvE. A rzadko kiedy grasz w solo PvE wilkiem, no powiedzmy sobie szczerze. Prowadzili również kilka zmian dotyczących UI, ale to wszystko wam wrzucę na ekran. Są to zmiany czysto kosmetyczne, aczkolwiek na pewno dla wielu osób przydatne. Prowadzili również kilka zmian dotyczących UI, ale to wszystko wam wrzucę na ekran. Są to zmiany czysto kosmetyczne, aczkolwiek na pewno dla wielu osób przydatne. Tak samo jak wprowadzenie dla nowego gracza, ale to was raczej nie interesuje, więc po prostu wrzucę wam to na ekran. Co do całego content update'u to tyle, ale przed nami jeszcze zmiany dotyczące combat balansu. A jeśli chciałbyś wesprzeć ten kanał, możesz zostawić lajka, subskrypcję lub zostawić po sobie jakikolwiek ślad. A w podziękowaniu za to rozdam ci 5 milionów giveawayu, wystarczy, że napiszesz swój nick w komentarzu i to tyle. Co do zmian w combat balansie, część z nich możecie kojarzyć, bo omawiałem je już wcześniej, ale drugą część niedawno dodało SBI, także na końcu filmu zobaczycie te najnowsze zmiany generalnie. Czyli obrażenia Crystal Reapera, broni, która była niesamowicie broken na Avalony, 10 czy tam 20 many. Została mocno znerfiona, ale tylko i wyłącznie jeśli chodzi o PvE, ponieważ obrażenia zostały zmniejszone o 10 jednostek, jak i dash and stand time został zmniejszony z 0,3 do 0,25 sekundy. Great Axe, wspaniała zmiana, ponieważ w momencie, w którym zadasz obrażenia przeciwnikowi, twój movement speed zwiększa się o 20%. Tylko te obrażenia musisz zadawać regularnie, żeby utrzymać buff do movement speedu. Wailing Bow dostał delikatne zmiany, ponieważ od dzisiaj zadaje 391 obrażeń mobom, zawsze niezależnie od tego, ilu przeciwników uderzy. Bow of Badon damage per tick został zmniejszony z 24,20 do 23. Kusze otrzymały nowe W, które właśnie widzicie na ekranie, chyba że ten serwer nie działa i tego nie nagram. Ale ma ono cooldownu 12 sekund, range 11 metrów, hit delay 0,25 sekundy, plus projectile travel time, czyli czas, w którym ona podróżuje, że tak powiem, do celu. Stand time to 0,5 sekundy, a skill działa na tej zasadzie, że wyrzucasz, że tak powiem, bombki w dane miejsce, one upadają na ziemię, wybuchają, zadają obrażenia. Skill raczej wycelowany w PvE, ale może na ZVZ gdzieś zostanie użyty. Cursed Beam, czyli skill na każdym cursie, który wysysa staki z przeciwnika, został lekko zbufowany, ponieważ każdy tick zadaje zamiast 68 obrażeń 72. Chain Slash na daggerach można powiedzieć, że został zbufowany, ponieważ jeśli uderzasz pierwszy target, bierzesz 125 obrażeń, jeśli bierzesz drugi target, zadajesz 140 obrażeń zamiast 125, a jeśli bierzesz trzeci target, zamiast 140 wcześniejszych, zadajesz 200 obrażeń. Ale czwarty Chain Slash niestety już nie działa, ponieważ został usunięty. Także zadajesz mniejszej puli osób, więcej obrażeń. Skill Ground Shaker na każdej matce to jest W, któremu matką uderzasz w ziemię, podrzucasz przeciwników, ale teraz podrzucasz ich na 0,2 sekundy mniej niż wcześniej oraz zadajesz więcej obrażeń o 19. Od teraz Runa, czyli skill na każdej matce, która zapewnia ci defensywy, tych defensyw będzie ci zapewniał mniej, ponieważ zaraz 0,225 będziesz miał jedynie 0,2. Whirling Strikes na każdym quarterstaffie od teraz zadaje zamiast 38 40 obrażeń, cooldown zmniejszony z 4 sekund do 3, aczkolwiek cooldown refund bonus już nie istnieje. Czyli finalnie prawdopodobnie cooldown zostanie taki sam, jaki był wcześniej. Co do Lightcallera, jeśli zmieniasz się w formę ludzką z formy ptaka, tracisz już całe mobility, które uzyskałeś z pasywy Lightcallera. W na każdym spearze, czyli Cripple, dostał ogromnego buffa, już wam tłumaczę. Generalnie on nakładał debuff, który powodował, że Speed Attack Reduction nakładał się na przeciwnika, a teraz jest Decreases All Damage, czyli nie zmniejszasz auto-attack speedu przeciwnika, tylko jego wszystkie obrażenia, co jest wręcz niesamowite. Claymore dostał buffa, zwiększyli mu zasięg z 11 metrów na 12 oraz Dash and Stand Time, czyli jakby koniec, jak się już przyciągniesz do przeciwnika, przez chwilę stałeś w miejscu, było to 0,8 sekundy, teraz jest jedynie 0,5. Także ogromne buffy. Może kojarzycie na mieczach taki skill jak Hamstring. On działał na tej zasadzie, że najpierw zadawałeś obrażenia, później się dashowałeś i zadawałeś znowu obrażenia. I za pierwszym razem zużywałeś stakę, jak i za drugim. Teraz tego skilla troszkę zmienili, ponieważ pierwszy cast time zadaje zamiast 78 obrażeń 86, czyli buff dosyć spory, lekko powyżej 10%. I cooldown po pierwszym castie został zmniejszony z 8 sekund do 6, a po drugim z 8 do 10 został niestety zwiększony. Aczkolwiek również range dasha na drugim użyciu W został zmieniony z 7 do 8 metrów. Q na mieczach, które zwiększa twój movement speed, zostało zbuffowane, ponieważ zamiast 3 sekund buff do movement speeda będziesz miał na 3,5 sekundy. Splitting Slash, czyli skill na mieczach, to jest W, które rootuje przeciwników, dostało buffa root duration z 1 sekundy na 1,25. Myślę, że dalej nie będzie używane, ponieważ tak zwany kręcioł na W jest znacznie lepszy, ma znacznie więcej obrażeń, oferuje ci mobility, a 0,25 sekundy do roota to nie jest dużo. Demon Helmet został dosyć mocno zmieniony, już wam tłumaczę dlaczego. Skill działał na tej zasadzie, że na swojego autoataka nakładałeś silensa, a jeśli kogoś zaatakujesz, ten przeciwnik dostaje tego silensa, czyli wyciszenia, przez które nie może używać skilli. Natomiast aktualnie ten skill nie będzie nakładany na twoją broń, nie będzie na single target, będziesz go, że tak powiem, kładł na ziemi, tak jak Q-Mace'ów.
Hit delay wynosi 0,45 sekundy, silence duration lekko ponad 3 sekund, a cooldown 30 sekund. A twój range to 11 metrów, a szerokość tego silence'a wynosi 4 metry. Jacket of Tenacity dostaje sporego buffa, ponieważ resisty zostały zwiększone z 0,5 do 0,8. Także możliwe, że wróci do kite mety. Druid sandały działają w tym momencie tak, że jeśli jesteś w obszarze, zawsze masz slowa, jeśli z niego wyjdziesz, ten slow automatycznie się kończy. Czyli nie nakłada już na ciebie efektu, który trwa jakiś czas, tylko slowuje cię w momencie, w którym jesteś w range'u działania. Sandals of Purity zostały znerfione, zamiast 60% movement speeda dają jedynie 50%, czyli szczur meta zostaje ukrócona, jak pięknie. Teraz, jeśli zinteraptujesz Assassin Shoesy, damage nie zostanie ci zadany. Często było tak, że Assassin Shoesy zadawały ci obrażenia przez ścianę, tego już generalnie nie będzie. I teraz, jeśli użyjesz skilla na Terror Beardzie, galop nie zostanie ci usunięty. Tak jak było to wcześniej. Skill na Elite Winterbirze, czyli na tym elitarnym miśku, zamiast rootować przeciwników, będzie ich stunował. Boże, gankerzy mają przesrane. Ale za to Elite Winterbor zamiast dasza 16-metrowego będzie miał jedynie 12. Tak samo jak Elite Bighorn Ram, czyli ta maciora, która generalnie ma bardzo dużo defek, jest nieużywana przez nikogo, ale jest w grze. Defense vs Players będzie miała zwiększony do 33% zamiast 10%. A co do skilla na elitarnej salamandrze, cooldown skilla zostaje zmniejszony z 30 sekund do 20. Jak i również salamandry frakcyjne dostają buffy, ponieważ ich udźwig zostanie dwukrotnie zwiększony. A niestety elitarny dzik zostaje znerfiony, ponieważ bazowy movement speed zamiast 60% wynosi jedynie 55. I Astral Staff Resilience Penetration while channeling, czyli jeśli channelujecie swoje wasze Resilience Penetration zmniejsza się z 30% do 20%, więc będziecie bić po prostu mniej obrażeń w duże grupy graczy. A w momencie, w którym channelujesz Siege Balla, twoje defensywy zostały zwiększone o 33,33% versus moby oraz versus players. Tutaj myślę, że lekkie uśmiechnięcie w stronę bomb składów. Od dzisiaj również E-Infinity Blade'a, czyli skill, który najpierw channelujesz, a później zadajesz obrażenia, jest interruptowalny, czyli możesz go przerwać. Soldier Helmet ma zwiększony cooldown z 30 sekund do 40. Oraz jeśli użyjesz Relic Coal'a, nie będziesz mógł otrzymywać żadnego leczenia podczas czasu channelowania. Jeśli użyjesz Mistwalker Jacket, slow już nie będzie wynosił 20%, a 30%. Także zresztą widzicie wszystkie zmiany, które wymieniłem przed chwilą, one bardzo mocno uderzają w metę brawlową ZVZ oraz Small Scale. I co ciekawe, Martlock Cape od dzisiaj nie będzie purge'owalny. To znaczy, wydaje mi się, że SBI zauważyło, że każda osoba zaczęła grać Smuggler Cape'a, żeby grać dwie potki gigantki. Przez to każdy przestał grać Martlock Cape'a, więc stwierdzili, że ten skill nie będzie purge'owalny, przez to prawdopodobnie więcej osób się na niego zdecyduje. Jak i również Resilience Penetration broni melee zostało znerfione, to znaczy jeśli brońmi melee uderzasz w duże grupy, zadajesz znacznie mniej obrażeń niż zadawałeś wcześniej. Wydaje mi się, że to jest duży uśmiech w stronę kite compów, w stronę klapów, ranged broni. Przez to Brawl w tym sezonie może troszkę podupaść, jeśli chodzi o ZVZ Mid-Scale, jak i Small Scale. Tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o update, to jest tyle, tylko przytoczę wam jeszcze jedną dosyć ważną informację. Temat generalnie dotyczy zmian co do ZVZ i to bardzo dużych zmian, ponieważ jak wiecie, jak graliście ZVZ lub jak nie graliście lub wam koledzy mówili, ZVZ jest tragiczne pod względem optymalizacji. I ta optymalizacja w końcu przychodzi do Albiona, ponieważ SBI postawiło pewne kroki, żeby rzeczywiście poprawić komfort z gry. Żeby usunąć desynka, żeby usunąć całe lagi, żeby całe, że tak powiem, problemy sprzętowe również lekko poprawić, przez które wszyscy z nas mają niesamowite lagi. Także jak jesteście zainteresowani techniczną stroną tych wszystkich problemów, możecie to wszystko przeczytać. ZVZ zostanie zoptymalizowane. A jeśli dotrwałeś do końca, to serdecznie cię zapraszam na codzienne streamy o 16:35, link jest w opisie i co? Dziękuję ci bardzo za oglądanie.